freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie porozmawiamy o najbliższych i też KVK, które się skończyły, które są w trakcie. Porozmawiamy sobie też o polskich królestwach, porozmawiamy sobie tutaj, jakby tak powiedzieć, o królestwach, które pozdobywały już gwiazdy, czy też królestwach, które skończyły swoje KVK, a z nami na Discordzie w tym momencie jest Julek. Siemanko. Nocfer. Dzień dobry. Papa. Dobry wieczór. I Pretol. Ogólnie to z chłopakami zgadaliśmy się, już długi czas nie widzieliśmy się, żeby przegadać sobie KVK. Akurat na 1.9.5.8, gdzie zaczniemy tą sfera KVK, jakiś czas temu się skończyło, więc omówimy sobie tutaj na postacie danych, które mamy, jeżeli chodzi o wiki, jak to wyglądało. No Sfer, możesz tutaj zacząć coś mniej więcej nam opowiedzieć, jak to wyglądało u was. Ja tu będę pokazywał graczom też i widzom, jak wyglądało wasze KVK. Po prostu na statystykach, które od ciebie dostałem, więc możesz tutaj coś zacząć oczywiście. Generalnie mieliśmy czerwiec, lipiec nasze KVK. To był Tides of War, Tak to było. nazywa. Tides, fajne KVK, polecam. 4 obozy. Ustawiło nas tak, że w sumie my byliśmy w obozie ziemi, gdzie było też najmocniejsze i królestwo, to znaczy miało najwięcej KP z tych wszystkich. Nieduże jakieś tam różnice były, ale miało. Pewnie tam też ci wysłałem taką tabelkę z podsumowaniem tych KP. Tak. Wiecie, to nie są jakieś liczby, które nie wiadomo jak mogą robić wrażenie. Tam 172 miliony KP, no to nie jest jakoś dużo, ale wiesz, w Sitce 8,4 biliona mieli akurat 2,299. No i tak naprawdę mogliśmy dzięki temu troszeczkę wybrać sobie naszych sojuszników. W obozie ognia byli też nasi przyjaciele, z którymi kiedyś graliśmy wcześniej, KVK też wygrane, ale się ułożyło tak, że nasz obóz miał też sporo graczy z Korei i woda miała dużo królestw z Korei. No i się Koreańczycy dogadali, więc my i tak gramy raczej jako taki support. Kingdom nie staramy się jakoś mocno wchodzić w jakieś dowodzenie i tak dalej. Więc ułożone było tak, że grała ziemia z wodą przeciwko ogniowi i wiatrem. Tak, ogień z wiatrem. Pierwsze walki, czyli zon piąty, no, my graliśmy na wiatr, gdyż stwierdziliśmy, że lepiej pocisnąć trochę słabszego przeciwnika na początku. Udało nam się go dość szybko i skutecznie wypchnąć ze strefy. Później wzięliśmy się za Fire. Fire się trochę postawił. Też nie biliśmy się jakoś zbytnio, no bo nie było już o co, więc zon piąty został, tak powiedzmy, troszeczkę naruszony po stronie ognia, a mieliśmy też całą strefę po stronie wiatru. I później przygotowania oczywiście do kolejnych stref, gdzie Z6 jest taka bardziej farmerska, czyli możesz coś tam porobić. Swojego ustawić, pobudować. Walki na altarach też były dość ciekawe, bo walczyliśmy przeciwko ogniowi. Nie wiem, czy dobrze odmieniam to, ale okej. Więc tak czy inaczej Fire stawił się chyba na 2 altarach, ale później zobaczył, że gramy do końca, tak, że walczymy do ostatniej minuty altara. I w końcu odpuścił, bo wiedział, że dużo traci, a Water ich tam od dołu też mocno skubał, chociaż Water przegrał swoją strefę z ogniem. No i co? I tak generalnie byliśmy umówieni, że liczymy kille, deady i ogólnie ten score, kto zdobędzie gwiazdkę od zona 6, 7, tak, od tych walk, czyli zon 5 się nie liczył. Jakby podsumowując te walki, walczyliśmy mocno, nasze królestwo, mocno na każdym zonie, dawaliśmy naprawdę fajnie radę.
później już jak wchodziliśmy do Kingslandu, to mieliśmy dobrą sytuację, aczkolwiek jedno z naszych królestw w kampie, no ich król tam focha strzelił. Zresztą miałem z nim spinę, bo trochę zachował się jak dzieciak, nie trzymał się planu, więc go tam pocisnąłem, ale poprosili mnie, żebym już nie cisnął, więc nie cisnąłem i sam się tak naprawdę przewrócił. Więc musieliśmy przejąć, że tak powiem, strefę trochę i musieliśmy pobudować zamiast jednego królestwa. Tak czy inaczej w Kingslandzie nastawiliśmy się na tak naprawdę dwa obozy przeciwko dwóm obozom, więc było ok. Ale Wind szybciutko dostał, że tak powiem, nauczkę. Ja tam puszowałem, ja tam dowodziłem atakiem właśnie na Wind i dość szybko widać było już w defensywę przeszli, a później już tylko grali na czas. Fire trochę się stawiał, ale dostał bęcki i koniec końców. I tak naprawdę statystyki wskazywały, że woda miała dostać gwiazdkę. Przynajmniej takie były słuchy. Nie weryfikowałem tego. Ale wszyscy byli zgodni w naszym kampie, że my tak naprawdę wygraliśmy, bo tak naprawdę my wygraliśmy w Kingsland. Pocisnęliśmy wszystkich. Powiedziałem, że przynajmniej moje było takie zdanie, że jeżeli widzimy, że to my wygraliśmy, no to my powinniśmy zdobyć tę gwiazdkę, pomimo obojętnie jakie by były statystyki. To my pozwoliliśmy, nie wiem, wodzie, nie wiem, przejąć tam część Kingslandu i tak dalej. Czy tam pomagaliśmy im. No i koniec końców trochę się tam spinali, ale oddali nam Ziggurat, więc zdobyliśmy gwiazdkę. I tam też ci wysłałem statystyki. I pomimo tego, że my jakoś nie wyglądaliśmy dobrze pod względem KP, jeszcze nie wyglądamy powiedzmy pod względem KP w porównaniu do mocy i tak dalej, to my mamy taki potencjał, że mamy dużo graczy, którzy mają naprawdę bardzo dobrze ogarnięte konta, ale nie mają dużych statystyk, no bo wcześniej nie grali i tak dalej, nie mieli dobrego pola do popisu, a jak im dało się pole, to tak naprawdę zdobyliśmy drugie miejsce w obozie. Przebiliśmy, wiesz, królestwa, które miały ponad 100 milionów KP, a mieliśmy tylko 80 milionów KP. No i co? Zdobyliśmy 46 autarchów, więc w życiu tyle nie mieliśmy. Obdarowałem nawet graczy, którzy naprawdę słabo perforowali w całym KVK, ale dostali, bo tak wyszło i no, zasłużyli, że tak powiem, swoimi statystykami. No i generalnie wszyscy zadowoleni. Weszliśmy z KVK z gwiazdką, więc spoko. Jak oceniasz ogólnie Tide of War? Bo to chyba pierwszy raz graliście Tide of War, nie? Tak, Tides fajne. Można się troszeczkę przestawiać między tymi strefami i tymi jakby sezonami pokoju i bitwy, dobrać odpowiednie umiejętności. Bardzo ciekawa opcja jest tych flag, które mogą bronić się, shieldy zakładać, żeby ich nie można było spalić, czy zamieniać je później w wieżyczki, no ale wieżyczki są też na innych KVK. Generalnie trochę też irytujące jest oczywiście stawianie fortów wszędzie, bo po prostu wiatr nam postawił tyle fortów, że paliliśmy jeden po drugim i no nieważne. To jest klasyka. Tak, duża strata czasu i wydaje mi się, że powinni coś z tym zrobić, jeżeli chcą zdynamizować, czy nie wiem, bitwy o jakieś strefy. Ale może tak ma być. Więc Tides polecam. Dużo fajnych walk, można naprawdę się wykazać. Okej, no gwiazdeczka to była wasza już druga, nie? Jak patrzyłem przed chwilą. No, wcześniej mieliśmy pierwszą gwiazdkę, zdobyliśmy tak naprawdę na barkach innego KD 2 lata temu, więc ta jest taka nasza, no. No i fajnie, że wam to wystrzeliło i że fajnie, że no zdobyliście to, co zdobyliście. Zresztą od ciebie ekipę też poznałem na zlocie z Warszawy, więc na pewno macie tam fajną ekipę i dobrze te polskie królestwa dalej tam zdobywają. No, od czasu KVK zrzuciliśmy jeszcze ponad 1 bilion mocy, podwyższyliśmy KP pomimo straty mocy, więc jest okej, jest stabilnie i tak wiesz, rozwojowo. No. No, ranking tutaj, który pokazywałem też widzom, to pokazuje, że mieliście bardzo fajne to KVK. Zresztą MVP, a drugi takie... to jest drugi. No, wyrównane i fajnie wam to wyszło. Dobra, to teraz przejdziemy sobie tutaj do Julka, do 2205. Julek, jesteś?
Jestem. Tak, jestem teraz u ciebie na mapie na 2205 i powiedz mi, co tu się podziało? Bo pamiętam, że jak oglądałem pierwsze, jakby nagrywałem pierwsze te ogólnie, co się dzieje na polskich KD, no to widziałem, że wam tam w tych strefach szło nawet okej w tych pierwszych, ale co się stało chyba w sumie tam w tej strefie szóstej coś tam się podziało, nie? Tam chyba coś... No ogólnie tutaj co się podziało? Podziało się to, że nasz sojusznik, czyli obóz ognia, Mhm. tak na dobrą sprawę, to tak jak jeszcze rozmawialiśmy gdzieś tam przed KVK, tak? Jak ci mówiłem, że to dobieranie wygląda całkiem spoko, tak? Bo były tutaj niby dwa mocniejsze kampy, czyli był tutaj ogień i była tutaj ziemia, które były mocne na papierze. To były KD, gdzieś, znaczy to były tam kampy, gdzie były tam seedy A nawet, tak, i w ogóle. No niestety, tak jak ziemia wyglądała bardzo mocno na papierze, tak bardzo mocna była, tak? A niestety nasz sojusznik, czyli ogień, tylko na papierze wyglądał mocno. Tam niestety już w trakcie KVK gdzieś tam na początku dowiedzieliśmy się, że było tam 5 królestw, z czego w 2 praktycznie nie było zarządu. Między innymi jest to Sin 7, czyli poniekąd też polskie KD, były polskie KD. Tam też... 1979, no, tak. Dokładnie, tak. Tylko, że przed tym KVK właśnie tam cała rzesza ludzi po prostu stamtąd wyszła i no po prostu tam jeszcze rozmawiając tam z jednym chłopakiem stamtąd, z Polakiem też, no doszły nas informacje, że tam się dobrze nie dzieje, o tak. Więc no to, co my tam powiedzmy, że walczyliśmy sami jako nasz kamp, tak, czyli pierwsze tam strefa 5, my też Tide of Wars graliśmy, tak. więc ta pierwsza strefa 5 z problemami mniejszymi, większymi, ale na koniec wygrana, tak? Dosyć wysokim kosztem może tam z naszej strony, tak, ale tam też właśnie jakby statystyki po tej pierwszej strefie, no u nas w kampie było tak, że były 2 królestwa seedu B, 2 królestwa seedu C i 1 królestwo seedu D. My C. I wychodziło to tak, że 2 królestwa C wypadły najlepiej. Tam jedno królestwo 1670 bodajże. Ale mówisz o wodzie, tam gdzie z nami byli? Tak. No, tak. 16-17, no. 16-17, no tam lider naszego kampu. Bardzo, bardzo fajni ludzie i bardzo wojowniczy, tak, i tamten, oni tam jakby pierwsze miejsce w tej strefie zajęli pod względem tam KP, my zaraz za nimi byliśmy, także tutaj patrząc, że mieliśmy jeszcze 2 KD, które były w seedzie B, które teoretycznie powinny pokazać więcej, no niestety nie pokazały zbyt wiele, no ale strefę mieliśmy wygraną, także tam twierdziliśmy, że po prostu czekają na swój moment, na swój czas, no ale niestety później jak już zobaczyliśmy, jak sobie ten nasz sojusznik, czyli ogień radzi, a w zasadzie nie radzi, no to już każdy tam miał jakby z tyłu głowy wiedzę, że to KVK niestety nie będzie wygrane, no bo będzie ciężkie. 2 na 1 się nie da, już tam my nawet no tam inne obozy zabudowywały nawet tą swoją strefę 6, tak, czy to nasz przeciwnik główny, czyli wiatr. A ogień widzę, że nic tam. Znaczy nie, no to już później było teraz tą flagę, teraz tą mapę, co tak, że tak się wyrażę, patrzysz, tak, no to jest już po wszystkich tam uzgodnieniach i jakichś że usuwali flagi, okej, myślałem, że było przymusem usunięcie wszystkich flag, ale wszyscy prócz nas mieli zabudowane praktycznie całe strefy, tak? Zero miejsca, żeby gdzieś tam fort spuścić, my tego miejsca, my tej strefy nie zabudowaliśmy kompletnie, my tylko tam robiliśmy ścieżki do flaki i do przełęczy, do tego, także u nas zrzucić fort nie było żadnego problemu. My bramę tą 7 zdobywaliśmy, traciliśmy, może w większym okresie czasu była jakby po naszej stronie, tak, więc teoretycznie nie mogli wejść, aczkolwiek jakby chcieli, to by mogli wejść, no ale
nie wiem, czy odpuścili po prostu, czy stwierdzili, że to nie jest ich jakby tam nie jest ich celem po prostu wejść i nas jakby wytuc już przed Kingslandem. I póki tak na dobrą sprawę do obozu wiatru nie przyszła ziemia, to walczyliśmy dalej jak równy z równym i naprawdę ta walka pomiędzy nami a wiatrem była naprawdę bardzo fajna, wyrównana i w ogóle, ale to już jak mówię, no już później drugiego dnia po pas 7 już tam mieli fortecę wybudowaną z ziemi. No i tam już była różnica. Tam Królestwo 2079, no takie, no patrząc na nas, to potężne królestwo. Tam wystarczyło, że przyszło na dobrą sprawę 10-15 graczy, wyszło na 7 marszy i no niestety na nasze małe seedy C, D to wystarczało. Tak? Już Oni w lidze Ozyrysa, oni w lidze Ozyrysa tam też widzę, że mają te awatary z Ligi Ozyrysa, więc to 2079, No, to jest... takie bardzo mocne, widzę, KD. Tak, no to jest mocne chińskie? KD, koreańskie. Koreańskie, okej. Tak, jednego gracza stamtąd ogólnie tam kojarzę ze swoich początków w ogóle gry w Rise of Kingdoms. Gdzieś tam na jakimś swoim pierwszym królestwie tam się spotkaliśmy. Oczywiście on mnie na pewno nie pamięta, bo ja to tam wtedy taki szaraczek byłem po prostu, ale jak zobaczyłem ten nick, to od razu gościa skojarzyłem. No ale no ogólnie mocne królestwo i to takie na dobrą sprawę, które tutaj samo mogło bardzo dużo zdziałać, nawet bez niczyjej pomocy, tak? No niestety, no tak to czasami bywa, że jak dobierzesz sobie sojusznika, aczkolwiek tutaj też nie było takiego dobierania, tak? Bo tutaj jakby na samym początku, już tam w pierwszych oczywiście tam minutach, można nawet powiedzieć, kiedy tam były znane królestwa w KVK, od razu Ziemia powiedziała, że ona chce być z wiatrem, nie? I tutaj nawet tak patrząc na te KD, które były i w wietrze i w ziemi, tutaj nie ma jakiejś tam narodowości takiej, że tak się wyrażę, tak jak tam wcześniej kolega mówił, że było dużo koreańskich, że się Koreańczycy dogadali. Tak nie, u nas tak nie było, nawet na tej mapie nie było tego widać, nie? Więc no nie wiem, no ale taka była, że tak się wyrażę, ich wola, tak? I tamten, oni chcieli być z wiatrem, więc nam został ogień. Na początku na papierze wyglądało to jak równy z równym. No ale później jakby czas pokazał i wszystko tutaj się jakby odmieniło, tak? Niestety ten ciężko nasz wam się ogień, grało, który był, no niestety, ten nasz ogień, który teoretycznie powinien walczyć z ziemią, no nie powalczył nic. No ten ich Z5 trwało może ze 2 godziny. Później ich tam pas 7 to też takie było przerywane, ale to też było widać, że po prostu jakby Ziemia nie chce wchodzić w nich w Z6, że nie chce ich wypalać przed Kingslandem, że daje im teoretycznie szansę, oni teoretycznie weszli do Kingslandu, tylko ich Kingsland trwał może i nawet krócej niż ich Z5 po prostu, nie? No a my do tego Kingslandu też tam poniekąd weszliśmy, ale to weszliśmy tylko po to, żeby się gdzieś tam już pobawić, bo wynik był znany. My wiedzieliśmy, że my sobie nie poradzimy, tak, bo tutaj walka 2 na 1, zwłaszcza jeszcze z tym silnym obozem ziemi, no nie miała sensu, nie miała prawa się powieść, tak, choćby nie wiadomo jakbyśmy się tam spieli, no to było Mission Impossible, więc no po prostu weszliśmy tam dla fanu, chwilę się pobiliśmy, byliśmy królestwem, które najdłużej zostało w Kingslandzie ze wszystkich naszych sojuszników, czy to z kampu, czy to z ognia. Czy walczyli się do końca KVK, po prostu. Dokładnie tak, ogólnie bardzo dobre KVK, jeżeli chodzi o nasze królestwo, bardzo duży przyrost KP, mniej więcej 10B, myślę, że w seedzie C to nie jest zły wynik. Przy tam, nie wiem, no 60, w porywach 70 kontach, które tak na dobrą sprawę są kontami głównymi, więc no moim zdaniem bardzo dobry wynik. No przy tym my tam startując mieliśmy 82B, w tym momencie tam gdzieś ponad 90 jest. No może już nie, bo teraz tam też kilku graczy odeszło, więc jakby to troszeczkę spadło, ale jakby summa summarum całe KVK to no około 10 KP, także mi się wydaje, że bardzo dobry wynik.
No niestety przegrane, ale i z przegranych czasami KVK trzeba się cieszyć, a tutaj jest naprawdę z czego, bo to nie było tak, że gdzieś tam schowaliśmy głowę w piasek i odpuściliśmy od razu, tylko faktycznie walka była do samego końca. Później już o nic wiadomo, tak, ale no jak się już cofasz i dajesz przeciwnikowi zdobyć swój teren, tak, a co innego jak jeszcze gdzieś tam jakiś pseudo, że tak się wyrażę, opór stawiasz, tak. A jak oceniasz Tide of War? Bo wiem, że wy chyba Bardzo fajne. też pierwszy raz graliście. Bardzo, tak. Pierwszy raz, ale super. Moim zdaniem chyba w tym momencie najlepsza opowieść do grania. Naprawdę jakby ta cała i mapa jest fajna i jest bardzo wyrównana, no to zresztą no, podobne do hymnu, tak? Jeśli chodzi o mapę i cała mechanika też super jest. No, a z tymi fortami tutaj właśnie, co kolega wcześniej tam mówił, tak, no to nawet w Z5 jest bardzo fajnie, że te upalenia, tak, że tam ten boost palenia jest fajny, że to tak, można spalić dosyć szybko, więc to takie, tutaj właśnie tak jak to wszystko zależy jak dyrektywa, nie? Wszystko zależy jak te dyrektywy się nachodzą, bo te dyrektywy czasem są takie. Ja na przykład wiem, że na Tide of War, jak ja grałem swoje, to dyrektywa, która nam się naprawdę przydawała, czyli to, że marsz ci wraca od razu do zamku, nie idzie tym duszkiem, tą smutną muśką, to ona dopiero była, gdzie my już Kingslandy wygrali, wybijaliśmy tam w kolejnych strefach, to ona dopiero była dostępna i ja uważam, że takie dyrektywy powinny być A to nie, na altarze to mieliśmy. Wy mieliście na ołtarzu. Ja to dopiero miałem później, dlatego mówię, że dyrektywy, i to mówiłem jak robiłem poradnie do Tide of War, dyrektywy nigdy nie są takie same, nie są takie same u każdego, nie? Tak jak grało 2877, zanim ja zagrałem, to też mi mówili, że będziesz miał inne dyrektywy. I ja rzeczywiście dyrektywy, fale, totalnie inaczej to było, więc dlatego mówię, i też wiadomo, te buffy, co tam można było zdobywać, no to inaczej było rozkładane w czasie. Ale to jest fakt i taka może wskazówka też dla innych królestw, nawet jak gdzieś tam będą grali, to nie warto za szybko pierwszej kroniki robić. Znaczy to jest też fajne w ogóle w Tide of War, że tylko raz ustawiasz czas, tak? To jest naprawdę fajne, ale tak jak patrzę teraz, nawet jak już całe rozegraliśmy, tak, no to jednak te dyrektywy i te fale bardziej są jakby dopasowane do standardowego czasu kroniki, tak? Czyli jeżeli wykonasz tą pierwszą kronikę w przeciągu tych 3 godzin, tak? To później masz problem, bo na przykład trafiasz na zabijanie, a jest już po strefie, jest już po pasie, jest już po walkach, takich o coś, tak? I musisz wyjść specjalnie gdzieś tam szukać jakichś po prostu killi, tylko po to, żeby na przykład te 5% ataku sobie zrobić, tak? Czy coś w tym stylu, tak? Tylko, no tak, ale to tak zresztą też jest i w hymnie, i w czymś, i w innych opowieściach, że tak jest, nie? Że tu masz Kingsland, tak? Na przykład, nie? 3 dni Kingslandu, no okej, no może tam w chwilach tam czy Imperium te walki o Kingsland trwają dłużej niż dzień, 2 czy 3, tak? Ale no niestety tutaj jakby a później masz zadanie na 2 miliony na przykład zabić, nie? No tak, ale jak mogę coś wtrącić, warto zrobić właśnie tak 3-4 godziny ten pierwszy etap budowania tych fortec, ze względu na to, że później się ustawiają wszystkie pasy praktycznie pod europejski czas. Dokładnie tak, no i ja zawsze jestem zwolennikiem tego, żeby to robić właśnie w te 3-4 godziny, tak, bo wtedy masz ten czas otwarcia gdzieś tam 16 15 UTC. No 15 UTC, no. Dokładnie, nie? I to jest dla nas to jest bajka, tak, no bo to jest czas, gdzie tam ludzie sobie wracają z pracy i mogą sobie spokojnie pograć, gdzie tam przynajmniej tak jak u nas jest, gdzie no 90 tam parę procent aktywnych graczy to są Polacy, tak, bądź Europejczycy. Więc no to jest dla nas naprawdę jakby duża tam zaleta, tak, kończenie tej kroniki, tylko że jakby później w dalszym patrzeniu jakby na tą całą mechanikę tej gry, tak, i tamten, tu też powinno być troszeczkę to dostosowane, że to właśnie, czy te fale, czy tam coś powinny być troszeczkę bardziej dostosowane do jakby do całej kroniki, o tak, nie? No ale to tam wiadomo, człowiek by chciał wszystko, ale
Wszystkiego mieć nie można. Dobra, lecimy dalej. Dzięki, Julek, tutaj za powiedzenie nam troszeczkę o waszym KVK. Przejdźmy dalej, przejdźmy sobie tutaj do Pretola, do 3080, bo tutaj też chłopaki grali Kiwiki i też grali Tide of War. Pretol jesteś? Jasne. Tak, tutaj też śledziłem 3080, zresztą byłem na bieżąco też z Pretolem. Też tutaj będziecie mieli zaraz na drugim jakby monitorze statystyki. No, Pretol, opowiedz tutaj, co tu się u was działo ciekawego. Mieliśmy na krzyż KVK Mhm, i na Z5 nie wyszli do nas. Mogli nam zrobić 1 na 2, ale nie Mhm. wyszli. mhm, Na altary też nie wyszli. mhm, No i dopiero na pas 7 mieliśmy walki i to w sumie 80% walk bym powiedział, że było w pierwszy dzień. mhm, W drugi dzień dropnąłem dziki fort w tak. enemy strefie i potem to już było tylko palenie, odcinanie. Do Kingslandu wskoczyliśmy od ich strefy, to tam w 2 godziny ich zamknęliśmy i po KVK. Tak, tu jest ten dziki fort, pamiętam go jak mi wysłałeś screen, ale że tutaj też można, będą widzieć widzowie na... No leży dalej tam. Tak, dalej leży, dlatego mówię, że on był przy pasie tutaj jest, jak pamiętam, więc no, to był taki dziki fort, gdzie znalazł Pretol miejsce i zaczęła się zabawa tam u nich, nie? No mów dalej, co tam? Jak tam dalej wyglądał u was No, ten... jeszcze tam zmieściliśmy ten flagę tam jeszcze gdzieś zmieściłem. Tam gdzie Mhm. jest ten fort barbarzyńców 13 level, Mhm, tam zmieściłem flagę i postawiłem tą wieżyczkę, to strzela. to co Już- zbija, no. Ta i wszystko z górki już poleciało, a na noc Mhm. sobie odpaliłem tarczę i jak wstałem to było wszystko git. No, czyli klasyka. Po to właśnie to na tajce jest. Właśnie to jest ta tarcza na fladze, moim zdaniem, jak macie właśnie jakiś tam downtime, to jest zarąbisty temat, nie? Żeby ta właśnie taka tarcza, która chroni, to jest super temat. Tutaj mamy statystyki wasze z KVK na ekranie dla widzów. Tutaj widzę, że 5. mieliście wynik, tak? Tak to wychodzi z tej statystyk, co mi wysłałeś? Że 5. mieliście wynik, że tu 2, 2, 7, 7, 6. To posegregowane pod względem kill pointsów po Mhm, prostu. No tak, bo Nie mieliśmy dużo walk, no mówię, Tak. to dosłownie było 80% walk to był pierwszy dzień, więc jak ktoś, nie wiem, pracował czy coś innego robił w pierwszy dzień, no to za dużo się nie pobił. No tak. No w Kingslandzie też było. No KVK wygraliśmy, no Cześć. można powiedzieć, że łatwo, bardzo łatwo i nie Trzecia jesteśmy- gwiazdeczka. Tak, 3. gwiazdka, 60 outrachów, wszystkie nagrody, Mhm. te wszystkie coiny i tak dalej. Tak. No i wiadomo, cieszymy się z wygranej i tak dalej, ale od razu wchodzimy w pierwszą rejestrację. O, szybko. Bo tak, no już bo nie straciliście mieliśmy- dużo. tak, no nie mieliśmy Mhm. dużo walk, także wchodzimy w pierwszą rejestrację i polujemy na znowu tajcy lub Heroic Anthem. Jeśli będzie, po prostu na pierwszej rejestracji, że było to lub to i się rejestrujemy. No, czy tak, kiedyś rozmawiałem, że Heroic Anthem i Tide of War w tym momencie to są jeden z takich chyba najbardziej zbalansowanych, bo ty też, jeżeli chodzi o balans Tide of War, jeżeli chodzi o kampy i KD, bo jesteś zadowolony. Tak, balans też, nie? Mieliśmy zbalansowane KVK. Mhm. Mieliśmy 2 takie mocne i 2 takie słabe, no i dlatego się podzieliliśmy na krzyż, żeby był mocny ze słabym, tak. mocny ze słabym. Mhm. No, To fajnie, no to 3. gwiazdka wam wyleci i zaraz kolejne KVK, no to super, bo to też... Takie szybkie pytanko. Hmm? Alliance Invictus graliście? Nie. Okej. My będziemy teraz się rejestrować właśnie na Alliance Invictus na początku września. Nie wiem, czy ktoś z polskich KD teraz tego nie gra. Mogę się mylić, ale nie wiem, czy ktoś tam właśnie w to teraz nie gra. Albo są znajome KD gra, no. No ale nie, no spoko. Fajnie, że kolejne polskie KD. W sumie w ostatnim czasie 3025, teraz wy i 1958 gwiazda. No to fajnie, że to tak idzie do przodu i polskie królestwa prom jakby tak danego punktu, gdzie tam
była w pewnym momencie była taka stagnacja, nie? Że w sumie poza chyba 2658 nikt tam tej gwiazdy nie zdobywał w ostatnim czasie, nie? Był taki okres, że były ciężkie te KVK, bo te dobierania były też słabe, nie? Jak z wami rozmawiałem wcześniej, no to pamiętam, że te dobierania to były takie no średnie, nie? Nie były takie... No niestety. Wszystko zależy od tego, jak dobierze matchmaking. No fajnie, no. I jak pójdą negocjacje i to już masz postawione taktycznie rzecz biorąc, możesz w 70-80% przewidzieć wynik KVK. No fajnie, że tu chłopakom to wyszło i mają swoją gwiazdę, bo w sumie z tego, jak oglądałem ostatnie KVK 3080, to też wiem, że tam też było blisko, ale potoczyło się jak się potoczyło. Fajne, no bo przegraliśmy, ale no mieliśmy tam 6 czy 7, już nie pamiętam, dni walk, no to No, wiesz, no wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi. statystyki i tak dalej sobie porobiliśmy, to było tak zwane, wiesz, Hell KVK. Mhm. I fajnie, że wiesz, że teraz taki mieliśmy lekki odpoczynek, nagrody sobie zbierzemy i mam nadzieję, że następna KVK będzie jakiś Hell KVK. Pewnie jakieś będzie, ale wiesz, jak dobieranie to co traficie, nie? W sensie to co się wam uda tam wyrolować. No ale na przykład jakbyście nie mieli teraz Tajców i Heroic Anthem, to nie chcecie na przykład poczekać jeden zapis Nie. wtedy? Nie. No jak nie będzie Heroika lub Tajców, to czekamy. A, czekacie, okej. No bo Znaczy mądrze. stwierdziłem, że nie ma sensu iść w jakiekolwiek inne tryby, Mhm. bo zawsze najwięcej rejestracji masz na Tajcach lub Heroic Anthem, Mhm. a im więcej rejestracji, tym większe prawdopodobieństwo zbalansowanego matchmakingu. Mhm. Mhm. 18 będziesz miał tajcy. 18 września. No ale, bo to jest rejestracja drugiego, nie? Mhm. No to nam ją skipnie automatycznie, A może bo być. Aha. my dopiero pojutrze kończymy KVK. No to tak, to dobrze. 2 tygodnie i powinniście trafić. W sensie ją nam skipnie automatycznie jakby, że nam w ogóle jej nie pokaże. Chodzi o tą drugią, może tak być, że skipnie. Może tak być, bo w sumie masz teraz 2 dni, potem No to jeszcze później 2 dni w Heroic. KVK, no. To heroik ci wejdzie. Byle by było któreś z tych i wchodzimy w pierwszą od razu. No spoko, fajnie, że ta gwiazda naprawdę, ja tak jak zawsze mówię, się cieszę z tego, że polskie KD Grunt, że się rozwijają. inskrypcje wejdą. No, oczywiście, że inskrypcje, zresztą rozmawialiśmy na temat inskrypcji już tam ostatnio, więc leci ci ta inskrypcja, którą tam myślałeś, no, więc to jest fajna Brakuje opcja. mi tylko jednej legendarnej i mam No, tym dlatego Exodia. mówię. Dlatego tym mówię. Dobra, to dzięki Pretol. Przejdźmy sobie teraz do 2653, do Smurfów, tak? I 2653, wy gracie z Papa teraz burzy manewrów? Dobrze pamiętam? Strzelaj dalej. O, czyli nie burza. Kurde, to zaraz tu się poda. A, niezłomni wojownicy. A, widzicie, to się od razu ten. Nie, no, niezłomni wojownicy, tak? Okej. Dokładnie. Okej, no to jak wam tam idzie? Bo wiem, że jesteście po stronie Ziemi, na środku. Tak, nie pomyliłem się tym razem. Tak, tym razem się nie pomyliłem. Jesteście po stronie Ziemi i powiedz mi, jak tam wasze KVK wygląda w sumie od początku, bo wiem, że mieliście tutaj bardzo duże nastawienie na wygraną, czekaliście na to KVK i się przygotowaliście bardzo dobrze z tego, co tam, jak rozmawiałem wcześniej ze Smokiem, czy tam z innymi graczami z waszego KVK, więc jesteście w trakcie, nie, poczekaj, strefa 7, aha, bo tutaj jest tak bardzo fajnie, ładnie żółto was. Jeszcze się pasy siódemki Siódemki jeszcze nie otworzyły. Mamy wroga zepchnięte przy każdego do No właśnie widzę, że to jest strasznie żółto i nic takiego koło was. To tak wygląda, jakbyście mieli zaraz wyjść Kingslandy i nara, nie? I wygrane. Naprawdę, tak, no jak tak na mapę teraz przeglądam, to widzę. To tutaj wygląda, że macie... Od początku zarejestrowaliśmy się na WU, No. w wersji mini, bo wyskoczyło, a na niskich seedach byliśmy ciekawi, jak będzie tam dobieranie. Dobieranie wyszło fajnie, wszystkie kampy w miarę wyrównane. Dogadaliśmy się Byliśmy nastawieni, żeby się ostro napierdzielać, to dogadaliśmy się tak z kampami, że my byliśmy na górze jako ziemia i prawa, lewa strona mieliśmy wroga. I na dole z nami było Światełko i Greenwood. Dwa obozy.
Żeby było zabezpieczenie, że w razie jakby nas zamknęli, żeby oni tam mogli przejść sobie do Kingslandu, a my byśmy wroga od tyłu gryźli. Kumam. No ale wyszło tak, że jak otwierały się, znaczy jeszcze jak zaczęło się PKVK, to inne obozy nie miały podjazdu do aktywności, jaką nasza ziemia pokazała, bo my zajęliśmy w PKVK pierwsze miejsce i pozostałe 2 królestwa z naszego kampu, drugie i trzecie. No tak, mam jeszcze mam zwolnić 7 czyli Spodziewam, tak. że będzie u nas dużo ludzi w polu. Jak otwierały się pasy piątki, to Wiatrowi udało się przejąć pasa szybciej, mimo że byli do przodu z flagami, to zostali zepchnięci do Z4. Ogień w ogóle do nas nie wyszedł chyba na drugi dzień dopiero zaczął coś się budować, wtedy my też poszliśmy na ich stronę, O. więc też ich szybko zamknęliśmy. W ogóle sytuacja się skończyła z ogniem w momencie, jak my się zaczęliśmy tepać na linię frontu, bo przez moment było tak, że my i kurczę, teraz nie pamiętam numerów królestw, ale mamy jedno królestwo koreańskie. 1496? Tak, 1496 biło się po stronie ognia, a pozostałe 2 kademy wiatr zamykaliśmy. No i tam była dosyć stagnacja między ogniem i nimi i widzieliśmy, że już powoli oni idą spać, bo też do nas o to pisali. No to szybko wzięliśmy R4, zaczęliśmy się tam tepać. Była jedna akcja, że ja robiłem rally na flagę, a w tym samym czasie ich rally leader robił mi na miasto. A byłem w innym sojuszu, żeby wiadomo, marsze w polu nie dostawały z EOE. I jak ta flaga padła, oni zaczęli skanować naszych graczy, jak zobaczyli po prostu ile my mamy surowców odłożone, ile wszystkiego, to w ciągu 15 minut wszystkie ich miasta się wytepały z linii frontu. Czyli wiedzieli, że już mają ciężko. Bo wygraliście w sojuszu Ziemia z Światełkiem, lewy dolny róg Lighting, tak? i Daybreak i Greenwood. Greenwood czy Las. Greenwood i Daybreak. Okej. Dobra, teraz to, czyli graliście, w sumie wy byliście po środku, między ogniem a wiatrem. Okej. No, ciekawe kawałek. Podobna mapa jak właśnie jest w Alliance Invictus, z tego co widzę. No tak, Bardzo podobna. tak. No to dobrze. Dosyć ciasne, Z6 ogromne. Bardzo fajne jest to, że forty można budować tylko przy strukturach, więc nie ma tych ścian fortów, Super. nie ma tej gry Rise of Fort. No, bardzo. Otworzyło się Z6, ogień wyszedł, powalczył parę godzin, ale udało nam się, znaczy sojusznikowi się udało postawić flagę blisko ich pasa, więc też szybko ich zamknęliśmy. I teraz jak się otworzyły pasy, to były chyba 6, no to weszliśmy w strefę, gdzie był... Znaczy początkowo gryźliśmy się na pasach, no ale jak nam się udało przejść za pasa, a nasz sojusznik Greenwood tam jak się klepali z wodą na pasie, to nie mogli... Za chwilę albo jedna, albo druga strona przejmowała pasa, no to sytuacja się uspokoiła dopiero jak my z flagami dolecieliśmy na drugą stronę i obcięliśmy flagi przy Circlu którymś. No i tam fort właśnie z Greenwooda, to pomogliśmy im tam postawić forta. No i KVK jest już praktycznie skończone. No to... Chociaż liczymy, że ktoś z sojuszników będzie miał jakieś pretensje do nas, żeby jeszcze... i będzie walka. No tak. Bo jesteśmy strasznie nienasyceni. Zrobiliśmy w tym KVK jakieś... Spojrzę na tabelkę, którą mi Rafcio podesłał, później mogę ci podesłać. Kleju to. Znaczy, możesz mi ją nawet teraz, że to pokażemy. Ale to jest robocza, to jest nieładne. Okej. To zrobiliśmy coś koło 10 bilionów KP jako królestwo i Ja, tu wygląda, że macie... I mamy niedosyt. No tak, no tu wygląda, to jest jakby środek KVK w tym momencie, to tak, no taka jest prawda, no na tym KVK to jest środek KVK tak naprawdę, no bo oni jeszcze nie mają, nie wiem czy tutaj reszta, co jest na Discordzie widzi, ale oni jeszcze nie mają kręgów natury poziomu 7 jeszcze przejętego, a co dopiero mówimy o Kingslandach, bo to jeszcze pas 7, pas 8, no już mówią o ołtarzach, nie? No nie, ołtarze już są otwarte. Znaczy, no dobra, są otwarte, tylko chodzi mi o walkę na tych ołtarzach, bo wiesz, nabijać sobie honor, ale nawet już tam nie macie jak powalczyć na tych ołtarzach, nie?
Znaczy kombinujemy, bo Mhm. druga strona tam pytała, czy im nie zostawimy jakiegoś miejsca w Z6 albo chociaż którychś altarów, żeby mogli honor pozdobywać. To nie wiem, jak tam ekipa dyplomatyczna się z nimi dogaduje, Mhm. ale ja zaproponowałem, że okej, zostawimy wam jakiś tam wężyk flag do tych altarów, ale pod warunkiem, że wtedy na tych altarach będziecie musieli się z nami pobić o nie. Mhm. Czyli teraz tak, jeżeli wygrywacie, to będzie druga gwiazdka, jeżeli to wygracie z gwiazdką, nie? Że nie będzie tam, nic się tam nie wykrzaczy. Więc tak to wygląda, że wtedy to wasza Znaczy, druga gwiazda jeżeli by była. wykrzaczy, to my już mamy podkład zrobione, że bo tam największe jakieś pretensje ma właśnie obóz Greenwood. Mhm. Doszli teraz, jak były przepychanki ze statystykami, bo było z początku powiedziane, że kto najwięcej KP nabije z Mhm. obozów, ten bierze gwiazdkę. No Mhm. to przez skany, które oni nam dostarczyli i początkowe tabelki, które sobie wyliczyli, to Mhm. doszliśmy do tego, że oni w środku KVK wybudzili ileś tam kont, które Mhm. im zwiększyły zrobione KP o jakieś 6 bilionów. Mhm. Czyli takie celowe działanie, Mhm. bo patrząc po nazwach, to chyba z 10 kont było od jednego gracza. Mhm. To jak liczycie TKP? A to nie jest po T4, T5 kilosów? Nie liczycie w ten sposób? Zależy jak skany robią, wiesz? Bo niektórzy robią skany... Robimy te 4, te 5 killsy, ale tutaj No i na podstawie tego wyliczasz KP. Tak, ale oni początkowo zrobili sobie skan i walnęli prostą sumę na Mhm. skanie. KP? Aha. Mhm. No, a jak Dobra, jedziecie z nimi i tyle, koniec, No. kurde. No dokładnie. ale To samo co było u nas. U nas też chcieli. Jeszcze namawiali naszych wrogów na to, że chodźcie, pojedziemy ziemię, bo chcemy mieć gwiazdkę, a Mhm. damy wam coś tam. A my powiedzieliśmy, dobra, dawajcie. sytuacja wygląda tak, że wszystkie obozy z KVK zapewniły, że jak Greenwood coś zacznie kombinować, to oni idą z nami. Mhm. Więc raczej to im też nie tak. odpowiadam. Tak, bo potem wiecie, To też szkoda. oni od razu, wiesz, wiedzą kto jest mocniejszy, dogadują się, bo potem jak Greenu na przykład by zdradził, by ich wypluli stamtąd, to więcej do nagród ludzi, wiecie o co chodzi, to jest klasyka, nie? To jest tak, to tak. normalne, nie? Tak, więc... Autarchy, wiesz, Tak, piechotą nie chodzą. tak, bo w tym momencie inni wiedzą, że w tym momencie Ziemia i Greenwood to chyba są najmocniejsze obozy, które zostały w tym KVK, nie? Więc poprzemy jednego z nich i wywalimy drugiego, klasyka gatunku. Nie, no fajnie. No. Bo Greenwood, jak teraz, w sumie dzisiaj No. pisałem z jedną osobą od nich, to się okazało, że graliśmy ostatnie KVK z nimi. Aha. Okej. To nasze recovery razem z Zibą, co na Aha. 2877. A, na Nilu. Ci, którzy byli Tak. mega wkurzeni na nas, że robimy recovery na nich. Mhm. A teraz chcieli bardzo z nami być sojusznikami. No, klasyka. Nie, no, fajnie czytać. Jeżeli tutaj wam się to skończy tak jak tutaj rozmawiamy, to no to kolejna gwiazda dla polskiego KD. My liczymy, że będzie jeszcze jakaś walka. No, to wiadomo, Kingsland. Ja mi się zdaje, że dojdzie do jakichś walk. Nie chcę mi się wierzyć, że to nagle sam, bo przypuszczam, że jedni jak oni, tak i wy pewnie potrzebują jeszcze trochę killi, więc też mogą wyjść taką propozycją, żeby zawalczyć o Kingsland w Kingslandzie po prostu, żeby KP i tak dalej. Nie, wątpię, żeby... Nie? Nie będą chcieli. Myślę, że bardziej zorganizujemy coś na zasadzie, bo są albo te altary z kampami, które są już zamknięte, damy jak pójdą na tą moją propozycję, no albo druga sytuacja, no to można zrobić jakąś arenę walk, są te, jak to się nazywało, te barbot, te duże... Chodzi ci o baszty? O baszty. Przecież A, że baszta to baszt, jest tak można. i można wpuścić tam powiedzmy Tak. 10 osób z tej ekipy, 10 z tej, Baszty, 15 minut. baszty są zarąbiste do takich aren. No, można się pobawić trochę. Nie, na pewno. Zobaczymy, co oni wam zaproponują. Nic, mamy tutaj już... No? Podział nagród, już wszystko jest Aha, zrobione. no to nie ma propozycji, po prostu temat już rozdany. No to normalne, no to elegancja. Dobra, Czarek Chcieliśmy się nie analizować, a wyszło, że i tak prowadziliśmy trochę kamp podczas walk i tylko fizyki wszystkie sprawdzaliśmy i znowu Dobra. za bardzo się... Mamy tutaj wszystko
powiedziane, porozmawialiśmy sobie o wszystkim, jeżeli chodzi o Kiwiki. Ja mówię, bardzo super, że udawało wam się zdobyć tę gwiazdę, że też mieliście fajne KV-ka, tak jak tutaj u Julka, że nie tylko patrzyli chłopaki na to, no dobra, gwiazda się nie udało, ale walczyliśmy do końca w Kingslandzie, bo to też fajnie buduje morale w KD, to też pokazuje, że nie jesteście jak to się mówi, chłopcami do bicia, tylko lubicie powalczyć, bardzo fajnie. No i fajnie, że tutaj reszcie się udało, już mają gwiazdę, albo tak tutaj U2653 czekają na tą gwiazdę, żeby ją zawiesić tam na banerze. Więc fajnie chłopaki w ogóle, że mieliście dzisiaj czas, żebyśmy się spotkali w końcu, że udało nam się to spotkać, bo wiem, że wakacje i czas jak i wasz, tak i mój był ostatnio napięty. Nie ukrywam, że miałem w pewnym momencie tak w ostatnim czasie taką lekką załamkę twórczą, ale to było niestety spowodowane Kiwiki i sytuacjami na Kiwiki. No ale teraz mam nadzieję, że będziemy mogli sobie częściej coś nagrywać. No i może wrócimy do naszego spotykania się z królami, nie? Zobaczymy jak to będzie. Więc będziemy może będziemy to kontynuować, nie? Dobra. Jasne, dawaj znać. No, jak będzie tylko jak będzie nas większość albo coś, to na pewno Tylko bardziej, zorganizowany sposób, czyli jakieś tam tematy, każdy ma, nie wiem, minutę na odpowiedź czy coś takiego, bo żebyśmy, też nie przedłużali. Tak, bo czasem Niektórzy są gawędziarzami, niektórzy, siedzą cicho. Rozgadujemy się. Tak, to prawda, się rozgadujemy na tych spotkaniach, no ale faktem tyle osób, które się tutaj zaglądają KD i chcą się wymienić swoimi informacjami, spostrzeżeniami, uważam, że też jest fajne, że też możemy o tym pogadać. Dobra, dzięki wielkie panowie za przybycie jeszcze raz. Dzięki Julek, dzięki Nosfer, dzięki Pretol, dzięki Papa, że znaleźliście chwilkę. Filmik i tak dość długo tutaj dzisiaj trwa, więc no tyle. Dzięki widzowie, że jesteście, że wspieracie kanał, że subujecie, lajkujecie, komentujecie. Trwajmy to dalej. Trzymajcie się, na razie. Do zobaczenia. Hej. Dzięki. Dzięki, na razie. Pozdrawiam.